najważniejszym następstwem tego, co stało się w roku 1968, przede wszystkim tej dzikiej propagandy antysemickiej, była decyzja przyjęcia propozycji wyjazdowej rzuconej przez samego Gomułkę i honorowanej zresztą, nawet więcej niż honorowanej, bo paszporty nie tylko dawano, kiedy ktokolwiek prosił, dlatego że jest Żydem, ale je wciskano na siłę również niechcący, tym, którzy nie bardzo tego pragnęli. Bardzo wielu ludzi w Polsce podjęło decyzję emigracyjną. Z tym, że była to bardzo zróżnicowana sprawa. Przede wszystkim chodziło o to, że nie każdy nerwowo taką atmosferę wytrzymuje. I to jest sprawa podstawowa. Bywało tak, że przyjaciele, którzy decydowali się wyjeżdżać, pytali mnie, co o tym sądzę. Ja na to mówiłem, słuchajcie, nie dajcie się tutaj wpędzić w jakąś histerię. To rzeczywiście jest nieprzyjemne, za parę miesięcy to ustanie i potem długo będzie tak, że będziemy to tylko wspominać. Nie sądzę, żeby coś więcej tutaj stać się mogło. I myślę, że jeżeli nie odczuwać jakiejś takiej już niezbędnej potrzeby, jeżeli tego, to może spróbujcie zostać. Oczywiście mówię do takich wahających się, no bo jak ktoś już widziałem, że jest zupełnie zdecydowany, no to nie ma o czym mówić. No i wtedy niejednokrotnie kapitulowałem. Między innymi jak mi się na przykład zadawano mi takie pytanie. No dobrze, ale ja jestem odpowiedzialny również nie tylko za siebie, ale za swoje dzieci. I teraz powiedz mi, czy ty jesteś pewny, czy dajesz pełne gwarancje, że tutaj nic się gorszego nie stanie, niż się teraz dzieje? No jako ja mogę dać gwarancję, jak się raz na tę drogę weszło, no to już widzieliśmy taki naród i takie okoliczności, w których no, zaczęło się, no może drastycznie, no ale powiedzmy tak, jak to w 30 latach potrafiły bojówki falangi robić, to znaczy pałka, kastet i nie tak znowu masowo, a skończyło się tym, co się nazywa Endlösung der Judenfrage, prawda? Więc w gruncie rzeczy za co ja mogę ludziom tym zagwarantować? Jak coś się zaczęło, to nie wiadomo nigdy, czym się skończy. No i mówiłem, no wiecie, no za swoje dzieci to tylko wy ponosicie odpowiedzialność. No niestety ja nie mogę wam niczego obiecać, bo sam nie wiem, co dalej będzie. Ja tylko przypuszczam, mam takie swoje przypuszczenia, jak to dalej się potoczy. No i to było wszystko razem. I to była najczęstsza kategoria ludzi, którzy wyjeżdżali dlatego, że po prostu nerwowo tego nie wytrzymywali. No ale jak sobie przypominam, ile różnych przyczyn było. No, znam wypadki takie, kiedy jeden z członków rodziny powiadał, że nie chce wyjechać, a ktoś inny powiadał, że chce wyjechać. W rezultacie sprawa stawiała tak ostro, że trzeba się albo rozejść, albo razem pójść tą drogą, którą wybiera bardziej uparty. I w ten sposób następowała emigracja. Były na pewno również te wypadki, w których emigrujący tutaj nas nie chcą, to nas źle traktują, a tam nie będzie lepiej. To myślę, że tak też niejednokrotnie, co przypominać zaczyna już emigrację zarobkową, ale emigrację zarobkową jednak podpartą tym kopnięciem w tyłek, prawda? Nie taka zupełnie czysta emigracja zarobkowa, chociaż to się też zdarzało.